Pozdrav dragi ljudi, jesam proboval montovati video s novim programom, ktorого ešte jesam neznal i v rezultate tutogo jesam utratil približno 5-10% mojej roboty okolo videa. Kako jesam smogl najti jednu rezervnu kopiju, no nažalost ona jest v slaboj jakosti. Tako proszę was o smilowanie, no nažalost prva część wideo bude w veliko slaboj jakosti ako ide o piksele. Dobry dzień, drogi ljudi, dobrodošli na kanał međuslovianskog języka razumliwego približno всем słowiańskojęzycznym ludziom bez uczenia. A to jest epizod, w którym my będziemy mówić, kako rekti tako, aby wszyscy Słowianie i słowiańskojęzyczni ludzie rozumieli słowo, które na angielskim jest now. Ako wy jeste widzieli przedchodno wideo, wy znajete, że to znanie, kako rozumliwo to rekti, jest neobchodno, aby imati radość w swoim żywocie, w swoim życiu. A no, međuslovianski język jest za to, aby rozszerzać radość i любов. Tako my będziemy mówić o tutom w tutom epizodzie. I tako tuta stroga dilema bude ići won. No najpierw nechaj ja wam reknu bajku, to znaczy bajku o strasznym tutczasie. To i tutczas to jest straszniejszy od wszystkich drugich monstrów. Prosto straszna bestia. I z tego powodu, że to nie jest kako tam niekakowy Joszko iz blata, da, który idzie i tam pożiraje prażaków, no to jest veliko podstępne słowo. I nikt nie myśli, kako zaisto ono jest grozno. Przychodzi sobie nowy człowiek nie znaje niczto, widzi w słowniku słowo tutczas, wot veliko razumliwo tutczas, wszyscy poczynają mówić tutczas, tako, że mnogi ludzie na rozlicznych tam Discordach, grupach mogą temu mówić, brate, govori tutczas, za to, że to jest najwyższe razumliwo. No drogi ludzie, tako nie jest. To straszne słowo, ta bezczestna bestia, ta apokaliptyczna konnica rozumliwości, tej neczysty zmij međuslovianskiego słownika, tej nekrasny troll iz głębokości međuslovianskiego Discorda, pradawny koszmar słowiańskiej komunikacji i bez preuweliczania rangi tego problema, najgorsza zaraza, która mogła szkodzić człowieczeństwu, to słowo jest niejedyno jedno z wielkoczęstych słów, które człowiek może mówić w swoim języku, no tak, że to jest całkowito izmyśleno słowo, drogi ludzie. Tutczas to słowo ima je niekakowe korenie w ruskim słowie totczas. No, to rosyjskie słowo totczas, ono znaczy niečto drugo. To nie znaczy w tym momencie, to znaczy prosto bez czekania, z miejsca niečto zdzielati, da? To nie jest równo znaczenie. I potem, tako, że to jest jedyno podobno tomu słowu, to nie jest to równo słowo. Za to, że to ruskie słowo jest z słowa tot i czas, a međusloviansko słowo jest od słowa tut i czas. Jakoby czas, który jest w naszym mieście, który jest tut. No, kto z was jednoczasno śledził moje wideo, może tako, że uwidzieć, że to tut to może być zaisto nemnogo problematyczne słowo. Wy możecie to uwidzieć w wideo, w którym ja mówię o tym, jak to jest z rozumieniem
słów, rzeczy, jako tamtej, sej, tutaj, da i tak dalej, i tej. To wszystko to jest złożeno, aby to było rozumliwo, a fakt, że to słowo jest całkowito izmyśleno, to nikako nie jest pomoc k rozumieniu. A potem są jeszcze dodatnie biedy ze słowem tut czas. Czas to może znaczyć na przykład w rosyjskim, w bułgarskim 60 minut. Jest tak, że znaczenie czas, jak w medzusłowianskim, no to jest archaiczno, może być i niejasno. Tako rozumliwość tego słowa jest przybliżno tako niejasna, jako niekakowa inwestycja na Wall Street. I ako wy budete to mówić człowieku, jemu najpierw jest potrzebno podumati, a zacz tako, a są tam niekakowe dodatnie słowa, ako jego mózg nie jest języczno elastyczny, budete imati wielkie problemy. Ja imal jestem niedawno takową sytuację, widział jestem, jako jedna osoba z Czech mówiła słowo tut czas, i widział jestem, że to Polakom było nierozumliwo, a jeszcze govor był wielko ekspresny i oni nie rozumieli, o czym jest rzecz, nie znali takoże medzusłowiańskiego. Tako, ako niekto wam mówi tut czas, bieżajte tako daleko, kako możete. Takoże pomnite, że ako widzicie słowo w medzusłowiańskim języku, które jest izmyśleno, to znaczy, że wierodostojno niektóry człowiek, który siedział około słownika i jemu trzeba było izmyślić, co z tym słowem działać, on był w wielkiej desperacji i z tego powodu izmyślił nieczto. Tako to była tam roczna opowieść o strasznym tut czasie. Tfu, niechaj bude prokleto imię jego. No, pomyślimy, co trzeba jest uczynić takomu nowemu człowieku, który chciałby mówić rozumliwo. Można jest prosto gledać w słowniki. I tam, ludzie drogi, zaisto jest chaos całkowity. I tam prosto, ako gledasz w słowniki, w ręczniki, tam jest prosto mnogo rozlicznych słów. Jeden język, jedno słowo. Mnogo miejsca za to, aby byli niedorozumienia. Ale moment. I z tego powodu jest tutaj epizod, za to, co jest potrzebna wielko głęboka analiza, a moment to jest rzecz, która jest wsesłowiańska. Tako, kto widział moje epizody rozliczne, może uwidzieć, że ja tako, że i sam osobno dzielam sobie rozliczne analizy i potem często dzielam takowe eksperymenty i mówię niektóre słowa, które są wyższe rozumliwe od tych, które są w słowniku. No, tako, że i z tego powodu ich w słowniku nie uwidzicie. No i ja jestem już przed tym epizodem dzielał rozliczne analizy rozumliwości i takowa główna trojica słów, rzeczy, którymi ja jestem sobie posługiwał, to było główno w tym momencie, ewentualno w momencie i takoże aktualno. No takoże aktualno nie jest możliwe we wszystkich kontekstach mówić, da? No jednocześnie, aby tutaj epizod, który wy widzicie, był maksymalno detaliowany i kompetentny, ja jestem zdzielał jeszcze dodatne analizy. No dobro, są 3 słowa. No, które słowo jest najrozumliwo, które słowo jest pierwo. Niektóry człowiek mówi, ja nie chcę uczyć się 3 słowa, mówi mi jedno słowo, tako ja wam będę objaśniać, jak to jest. Kako ja jestem rzekł, słowo moment jest w wszystkich słowiańskich językach
i ono tam ima prosto ravno znaczenie. Są jeszcze tam niekakove słowa, kako na primjer mig ili chwilja. Tako niektórzy konserwatisti mogą poczynati kriczati, że o, ne słowiansko słowo, no ale słowo chwilja, tako, że nie jest słowiansko, a mig, ako ja znam dobro, nie jest veliko rozširjeno. Tako, ako ide o tu trojicu, najpierw jest słowo w momencie, w momentu, data, forma momenties je, to jest, możemy rekti, mniej popularna, no tako, że međusłowianska forma, w međusłowianskom języku. To znaczy, w momencie ja govorim do wideokamery. Ako ide o kontekst, tuto słowo jest praktycznie uniwersalno, możesz jego umiestowiti w različnych miastach, no ako ide o razumliwość, w momencie govori 5 języków, to znaczy budu čitati bułgarskie, makedonskie, ta srbsko-hrvatska grupa, slovačskie i ruskie. W ruskom to jest slangowo, no jednoczasno tako, że potwierdziła mi to słowo w ruskom dwojica rodnych govoriteljev. I z drugiej strony w momencie nie govori się w Polskoj, w Czechii i także w Słowenii. W niektórych z tych trzech języków, polskom, czeskom, słoweneczkom, są podobne formy, no one mogą mieć drugie znaczenie. To znaczy w czeskom, ako ja znam dobro, jest takowa możliwość, że w momencie znaczy to, co w rosyjskim znaczy tot czas. To znaczy bez czekania, z miasta, w momencie zdzielaj niečto, da, niečto tako. Tako znaczenie, kako w czeskom, zaisto nie jest daleko, no tako, że mogą być niekakowe nedorozumienia. Tako, tuto słowo 5 języków da, potem 3 języki nie. Idemo dalej. Jest ponowno potem forma w tutom momentu, w tutom momencie. Kako widzicie, ona jest równa, kako to w momencie, no jeszcze tam jest taka dodatnia rzecz, że jest jakoby wyższe detaliowano, że to nie jest w niekakom momencie, a jest w tutom momencie. I tu jest zaisto osobliwa sytuacja. I z tego powodu, że akoby pogledati na języki, formy podobne do w tutom momencie i mają mnogie słowiańskie języki. To znaczy, takowa forma jest u przybliżno wszystkich słowiańskich języków, jedyno w rosyjskim nie jest. W ruskim to może prosto znaczyć w niektóry moment, który był. Możliwe jest, że tako, że w rosyjskim jest tako znaczenie, no prosto ja jestem nie naszel, ti rodni govoritelji ruskiego nic to mi o tym nie rekli. No generalno, akoby govoriti o takom prvom pogledzie, w tutom momencie to jest tako prosto najrozumliwa konstrukcja. Jedna jest fakt, że jest ta forma tutom momencie, a to znaczy, że jest ponowno той problem z rozumieniem z rozumieniem tej, tamtoj, tutaj, da, takowe razliczne formy. Tako w tutom momencie jest nemnogo paradoksalno. I z jednej strony jest najpopularniejsza forma w słowiańskich językach, no i z drugiej strony jest tako, że ryzyko nedorozumienia. To jest prosto tako nemnogo kaskadersko słowo. Ty govorisz w tutom momencie, no jednocześnie na przykład Ukrainec bude govoriti niečto kako u cej moment, u nich nie ma formy tutom, tako jest możliwość, że Ukrainec bude rozumieć to kako w tutom momencie.
No tako, że on może rozumieć, że jest to w niekakom tamtom momencie, a to już może tworzyć problemy. Jest kontekst, który będzie pomagać. No jednocześnie trzeba z tym robotać ostrożnie. Tako, jest jeszcze jedna forma, to znaczy aktualno. Aktualno ja govorim k wam na wideo. To jest takože zajemljiva forma iz tego powoda, że przybliżno все северne krainy od Polski do Rosji i mają to słowo w takim znaczeniu. To znaczy aktualno to jest równo jako w momencie, w tutom momencie. No jednocześnie jest takože bieda na jugu. To znaczy od Słowenii do Bułgarii to może imati razliczne znaczenia. Ja jestem widział w makedonskim języku na wikisłowniku tako twierdzenie, że aktualno to może takože znaczyć w tutom momencie. No jednocześnie przybliżno w wszystkich ili może być i we wszystkich jużnosłowiańskich krainach słowo aktualno może imati dwa znaczenia. Rzecz aktualny może znaczyć niečto, co jest w naszym czasie, da? No jednocześnie takože może znaczyć niečto, co jest blisko oryginalnemu znaczeniu, no to znaczy niečto, co jest veliko popularno w nasze dni. I tako, kako vidite, słowo jest niejasno. Ja jestem kontaktował Hrvata, który imał brata, który potom tego brata kontaktował i tako, że oni govorili o tutom słowie i w chorwackim języku ta rzecz zaisto może być i rozumliwa, i nerozumliwa. W Chorwatii nikt by nie posłużył się takowym słowom w takim kontekstu. To znaczy, ako ty będziesz говорить aktualno ja jestem doma, da, to wierodostojno będzie Chorwat ili tam niektóry człowiek drugi z jugosłowiańskich, bułgarskich krain, on to będzie rozumieć, da. To jest prosto veliko težko razumjeti inače, ako by to razumjeti popularno ja jesam doma, to by ne imalo veliko smisla, da? To by bilo nekako glupo značenje. No potom ty możesz takože govoriti niečto kako aktualno jest prvo pokazywanie Michalowogo widea. I co to znaczy? Że popularno jest prvo pokazywanie Michalowego widea, ili że w tutom momencie jest pokazywanie pierwszego Michalowego widea. Rozumiecie? Tako tuto słowo, tuta rzecz, tuta forma nie jest optymalna za ludzi, którzy są nowi. Nowi ludzie potrzebują jednej formy, maksymalnie dwóch. Tako, ako by treba to było niekako, hierarchiju niekakową zdjelati. Ja myślę, że prosto tako najwyższe, optymalno by było odnosić się k tomu tako, że jest ta forma w tutom momencie, tutom jest opcjonalno, można говорить tako i tako i prosto to jest mniej wyższe to, a forma aktualno jest mniej rozumliwa. Człowiek może mnie pytać, Michale, a z jakiego powoda ty nie jesi dal jednego słowa na pierwsze miejsce? I z tego prostego powoda, że to jest analizowanie prosto mnogich słowiańskich języków, tam jest mnogo rozlicznych form, są niekakowe slangowe formy, jako w ruskom, na przykład, da, widzieli jest jakakowa jest sytuacja. Ja jestem te formy 2 dni analizował i można jest, że tako, że tam ja niektórych stwarów jestem nie widział, są niekakowe zakryte fakty,
które umęszają ili powyższają rozumienie w drugich językach. No ako wy chcecie takowe najwyższe formy, gledajte te dwie formy. W momencie, w tutą momencie, budite veliko ostrażni z formami kako aktualno. Nie govorite tut czas i nie pogarszajte prosto stania naszego świata, da, nie govorite tut czas. Potom te formy kako tam sej czas, nynie, zaraz, teraz, sada, sega, to wszystko jest regionalno, jedino niektórzy Słowiani będą to rozumieti. Nie govorite tako, ako ne chcete govoriti prosto jedino k jednoj grupie, kako Ukraińcy i koniec. Wtedy możecie sobie govoriti zaraz i nikt was z tego powoda mučiti ne bude. Tako, dragi ljudi, hvala velika za pogledanie na tutoj epizod. Możete samorazumno nekako komentovati i pomagati w rozwijaniu tutego kanala. A ako byste imali jeszcze niektóre słowa, które byste chcieli, dabych ja analizował, możete takože pisati. No i всего dobrego wam. Nechaj međuslovianska sila bude s vami i pozdrav. Velika chwała za języczne informacje maszynie dobra, panu Monteru, Stiepanu i Szarkie.